Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na moim kanale. Mamy dzisiaj, chciałam powiedzieć poniedziałek. Mamy dzisiaj wtorek, ja nagrywam w poniedziałek o godzinie 10, więc no, można się pomylić, jak nagrywa się do przodu, ale słuchajcie, damy radę. Też przy okazji dziękuję, że jesteście. Słuchajcie, cieszę się bardzo, że towarzyszycie mi tutaj w tej YouTube'owej mojej drodze i też wspieracie i dopingujecie. To jest bardzo miłe i bardzo mobilizujące. A nagrywam w poniedziałek, ponieważ zawsze staram się, aby filmy dla wspierających były wcześniej, o dzień wcześniej, więc też Was zachęcam do wspierania kanału, jeżeli chcecie być do przodu z inspiracjami i też z ciekawymi wydarzeniami, które się wydarzają, a także z innymi projektami, które też ze wspierającymi tworzymy. No, to bardzo serdecznie też zapraszam do wspierania, a jeśli chcesz towarzyszyć mi poprzez subskrypcję, też zachęcam do tego. Ten przycisk znajduje się tutaj gdzieś po tej stronie, której pokazuję. Moi drodzy, tamborek. Tamborki pojawiły się w sklepie, więc pomyślałam sobie, że zrobimy sobie taką inspirację. Wy tam je fajnie kupujecie, co znaczy, że lubicie pracować z tamborkami. Dlatego dzisiaj takiego tamborka sobie wykonamy. Mam też koroneczki tutaj, słuchajcie, dobrane. Ze stamperii już mam wyciśnięte, wiecie, te wyciski z tej takiej, nie wiem, maska to się nazywa, foremka. Foremka i mam tą budkę, mam te gałązki. Ja sobie tam ptaszka odcięłam od tej gałązki jednej, bo chciałam tak bez. Jeżeli uznam, że gdzieś go tam wcisnę, to będzie, a jeżeli nie, to nie. One sobie tak, powiem Wam, że zostawiłam w tej foremce, bo myślałam, że przez noc fajnie wyschną, wyjmę, a tu się okazało, że były wilgotne. Podsuszałam je, jeszcze tam troszkę mi się odkształciły, ale mam nadzieję, że jakoś damy radę. Ja dzisiaj będę korzystać z dwóch kolekcji tak naprawdę Pola Attic, bo tutaj stąd będę chciała tło, natomiast bardziej pasowała mi kolorystyka kwiatów z rozalii, więc taki sobie zrobiłam miks, że wycięłam sobie tutaj z elementów z rozalii, a tak w sumie żadnych innych nie docinałam, ale to możemy sobie dociąć w trakcie tworzenia. Widzicie, te pomarańczowe nie do końca mi tu, czy może nie, że nie pasowały, ale miałam inną taką wizję, jakiś zamysł, chciałam coś innego. I tutaj, słuchajcie, jak mi się rzucił w kwiaty, w oczy ten bordowy i teraz już mi się rozpadła całkiem, ten ładny taki tkaninkowy arkusz. Taki trochę bardziej naturalny, taki wiecie, nie? Więc ja myślę sobie, że on tu będzie idealnie pasować i my sobie go tutaj dziabniemy. Wydaje mi się, bo ona chyba na cały mi wystarczy, na cały? Nie, no właśnie, bo ja już z tego robiłam kiedyś, znaczy nie z tej kolekcji, ale z tej takiej czarno-złotej na zlocie. Chyba we Wrocławiu, o ile mnie pamięć nie myli. No i my właśnie korzystaliśmy z tych małych arkuszy, z tych 20 na 20 i wiem, że mi wystarczyło, ale to było właśnie tak chyba, o, że to było na ten mniejszy i tak pasi i można w ten sposób sobie, słuchajcie, podziałać. I ja tak w sumie zastanawiam się, bo jak ja bym teraz to wsunęła, w sensie nakleiła i wsunęła od góry, to ten, kurczę, spróbuję, słuchajcie, miałam zamiar coś innego robić, ale, no i mam oczywiście przygotowane tu kwiaty z Primy, więc zobaczymy, co sobie wybierzemy. Przyszło mi coś do głowy, ale czy to się uda, zobaczymy, słuchajcie, bo normalnie to bym obrysowała, wycięła i przykleiła od spodu, a tak spróbuję zrobić coś, co zobaczymy, czy wyjdzie. A może mam jakieś trochę inne myśli. Ja przygotowałam sobie, słuchajcie, te pasty Allegro ze stamperii też, już z nich używałam, one już tutaj na kanale były. Przydałyby mi się inne kolorki i ja już mam w koszyku w zielonych kotach, ale czekam na taką jedną rzecz, która ma jeszcze tam się pojawić, mam nadzieję, i sobie potem wszystko zamówię, a że mam tam troszeczkę więcej różności, to może też jakiś tam się uda filmik też sklecić, bo troszkę tam więcej rzeczy potrzebnych mi było i między innymi właśnie, ale też już ze względu na zbliżający się troszeczkę scrap mass też sobie dorzuciłam tam te farby, tylko miałam taką, wiecie, jak z tymi kolorami jest, czerwone to tam chyba były 3-4 jakieś różne odmiany, kolory, odcieni, ja tak nie bardzo jestem w stanie potem, wiecie, przewidzieć, jaki on faktycznie będzie, no bo wiadomo, że na święta chciałam troszkę tej czerwieni też, bo się przyda na pewno na podmalowywanie elementów i tak dalej, i tak dalej.
No widzicie, a może ja go mogłam zrobić na kleju na gorąco. No i tam utknęłam w sumie bardziej niż nad czerwonym, utknęłam nad zielonym. I ja to tak próbuję teraz obciąć trochę dalej od brzegu, ale zastanawiam się, słuchajcie, czy to nie będzie tutaj porażka, bo ten klej jednak musi się przykleić. Chyba że ja to odczepię i jeszcze raz to przykleję na kleju na gorąco, bo zanim klej złapie, chociaż ja korzystam z tego starego, jeszcze chcę go zużyć, tego mojego, wiecie, który był taki bardziej rzadszy, no i on trochę dłużej schnie. Próbujemy podsuszyć troszeczkę. No i tak, wiecie, jestem na etapie kombinowania, który kolor bardziej będzie pasował. Już sobie tam do koszyczka troszkę z zielonych kotów, takich świątecznych rzeczy powolutku. Też wiem, że dopiero się pojawią wszystkie takie gadżety świąteczne. Więc wiecie, no. Nie wiem, czy to wyjdzie, słuchajcie, to jest naprawdę takie mega doświadczenie teraz moje. Pomyślałam sobie, że jak ja teraz nasunę to ten papier mi się tam, wiecie, tak wtłoczy do środka. I jeżeli nie, no to będę obcinała na równo. Może sobie to trochę bardziej ściągnę. Wiecie, jak to czasem jest, człowiek pomyśli, wydaje mu się, że wymyślił coś fajnego, a potem jak już to się robi, to tak nie do końca to wychodzi. Czekajcie, bo coś mi te śrubeczki tu nie chcą. Spróbujemy tak. Czy ja to zakręcam, czy ja to wkręcam? Boże, dziocha ze wsi. Więc chyba... O, teraz. Dobra. Może się teraz udać. I spróbujemy to tak, wiecie, bardziej wepchnąć jakby. Chociaż może to być trudne. Może bym spróbował. Tam takie wyjście, wiecie, takie jak najbardziej... O, i to może będzie lepszy pomysł, który już się tu trochę odkleja. Może mogłam zostawić większy zapas tego papieru na krawędziach. A jak nie, to odkleję, przykleję jak normalnie, tradycyjnie zawsze. A dzisiaj znowu tak gorąco, że mam nadzieję, że to przetrwam do końca. Okej, no tak fajnie się zapowiada, wiecie, ale to tak często bywa, nie? Jak to mówią, a potem wyjdzie jak zwykle. Trochę poluzujemy. Także jeżeli macie ochotę na stworzenie coś z takiego radełka, to w sklepiku u nas są. To radełko, Boże, radełko, mateczko kochana, słuchajcie, nie radełko, tylko tamborek. Skąd mi radełko przyszło do głowy? Teraz ja to będę, widzicie, muszę sobie poluzować. O, może tak to pójdzie lepiej. On musi być tak, no niby trochę luźny, ale jednak niby trochę ciasnawy, więc tak wiecie. O, ale udało się. Dobra, nawet lepiej niż sądziłam. I teraz szybciutko ja to zakręcam. Choć chyba już tu nawet nie ma takiej potrzeby, bo on jest tak wciśnięty w ten papier, że chyba bym musiała jakimiś kleszczykami to tutaj dociskać. Myślę, że on dosyć dobrze siedzi. A może ja to miałam na odwrót zrobić? Czekajcie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Bo teraz tak sobie myślę, że jak ja to przykleiłam z tej strony, to był błąd. Chyba że... No nie. Bo to jak robię tak, musiałabym mieć od drugiej strony. Czy ja to zdołam uratować? Słuchajcie, moi drodzy. Teraz się okaże. Teraz złapał jak nie powinien. Nie przemyślałam tego, bo ja chciałam mieć dolinkę tam, czyli no wiecie, co chciałam mieć, nie? Żeby to było w dolince. W taki sposób. No właśnie. Czyli jak myśmy to tak zrobili, to z drugiej, ja bym to musiała zrobić tak i wtedy z drugiej strony to będzie. Dobra, jedziemy jeszcze raz. No słuchajcie, no jak to nie próbuję...
Jedziemy z drugiej strony, czyli musimy zrobić tak, żeby ten nasz, przynajmniej ja tak chciałam, żeby ten nasz element był i już to miałam takie fajne, suche kurczaczek pisać. Ale już teraz to jest wyrobione, to się będzie lepiej zamykać. A znając życie i swojego pecha, to teraz tego nie będę umiała. Może się to będzie rozwalać. A może i nie. Słuchajcie, a może i nie. Może to będzie się fajnie właśnie robiło. Okej. Teraz, o, w ten sposób, że ja chcę mieć ten taki, ten materiałek, że tak bym to nazwała, z tej strony. Prawda? Pewnie wiecie, o co kaman. A ja jak zwykle, a już słyszę, jak tam wołali wszyscy, nie ta strona, nie rób tak. I tutaj to, co będę mogła potem zrobić, słuchajcie, żeby tą gafę zasłonić, to albo sobie wyciąć jeszcze jedno kółeczko i tutaj do środka wkleić, bo też tu mamy takie to łaciate. Więc ja mam jeszcze jeden tamborek, to najwyżej sobie wytnę z niego kółeczko. Albo białym gesso po prostu sobie tutaj pozasłaniamy, nie? Myślę, że tu nie będzie z tym problemu. Bo teraz nie dość, że będę miała tu już to oberwane takie, no to wiadomo, że też będę miała to takie nieładne odbite, kurczę, słuchajcie, no nie, to dzisiaj będzie kiepska robota. Czekajcie, sobie to wyjmę. Musi się to wysuszyć. Sobie jeszcze odkręcę. Kurczę, ja nie wiem, czy ja nie wychodzę z kadru. Może tak być. Szybciutko. Jeszcze raz. Spokojnie. Nie poddam się. Jak ja mam jakiś pomysł, słuchajcie, to nie ma bata. Przesuniemy trochę. Dociśniemy i troszeczkę sobie poczekamy, bo on faktycznie jest... Może tu w tę stronę przesuniemy. Jak czujecie, że macie fajny pomysł, tylko po prostu trzeba zrealizować. Czasem coś tam nie idzie po naszej myśli, no to jest normalne. Nie wszystko jest się w stanie przewidzieć, jak to się mówi, natomiast trzeba próbować. Ja nowego już nie będę tu brała, bo wiecie, i tak muszę to zasłonić, bo nie chcę zostawiać takich tych... no, dobrze, miałam małą przerwę. Dzwoniła mama. Wiecie, moja mama to jest... ona ma takie wyczucie bardzo, że ja zawsze jak nagrywam, to no ale skąd ma wiedzieć. Dobra, słuchajcie, damy radę. Ja sobie to tu potem najwyżej na przyspieszeniu może Wam pokażę, bo ja mam jeszcze jedno radełko. Co ja z tym radełkiem mam? Tu widzicie już, ale już nie będę z tym kombinować. Zostawię i to zakleję. Ja mam jeszcze jeden, taki, wiecie, bo te, które mam do sprzedaży, to oczywiście mam schowane. Wiadomo, że nie korzystam z nich. Natomiast dla siebie mam chyba tam 3 czy 4 odłożone na boku, te tamborki. To ja sobie potem wezmę jeden i fajnie z niego ściągnę sobie ten wzór z środka i to kółeczko wytnę do tyłu. Więc wiecie, no była moja pomyłka, bo chciałam mieć w głąb, nie na zewnątrz, tylko w głąb. I to sobie tu potem ładnie zakleję. Także myślę, że będzie fajnie. Zobaczymy, słuchajcie. W razie czego, może inaczej, ja sobie jeszcze wezmę teraz gdyby coś, to ja sobie tutaj już na boku przygotuję, co bym z tyłu chciała, czy taki kwiatowy. I najwyżej odrysuję, a potem będę kombinować, no bo wiemy, jak to jest, że może tam akurat się okaże, że nie będzie pasować, bo to jest, nie, to ja będę musiała tu albo zrobić taki, wiecie, nie, to ja muszę mieć ten mniejszy, bo tu musiałabym mieć duży, żeby mi na ten duży starczyło, a na ten mniejszy muszę sobie wykroić z mniejszego. To jak skoro jest mniejszy, on jest niezmienny, bo ten duży, jak rozciągniemy go, jak jest szerzej, to jest potem większy. To jak ten mniejszy, to mi wystarczy, bo on się nie odkształca, on zostaje tak, jak jest. Rany, słuchajcie, jakie przygody od początku, ale słuchajcie, no metodą prób i błędów zobaczycie, jak to wygląda, czy tak będziecie chcieć, czy nie. Tak jak mówię, ja chyba nie chcę tutaj mieć tego właśnie takiego, tu jeszcze to spróbuję potem powtykać, w związku z tym, że nie chcę mieć tu tych, o tak sobie to tu pochowam potem, nie będę chciała mieć tych takich tutaj krateczkowych, tego tyłu, zresztą i tak już to sobie tu popsułam, to
tu po prostu to zakleję i już. I będzie ładnie. Dobra, ale to potem się zajmę tym. Teraz zajmiemy się, słuchajcie, dekorowaniem, bo to przecież o to chodzi tak najbardziej. Ja już sobie tu klej na gorąco mam podłączony. Tu sobie suszareczkę dałam. Słuchajcie, to może tak, ja zacznę najpierw od przygotowania sobie tych moich, mam nadzieję, że dzisiaj to już teraz pójdzie dobrze. Widzicie, ona jest jeszcze miękka, no kurczaczek, może było wilgoć się trzymała w tym bardziej i one tak nie wyschły. Trudno mi powiedzieć. W każdym bądź razie papiery sobie odłożymy na bok, słuchajcie. I spróbujemy to malnąć. W związku z tym, że ta kolorystyka będzie taka bardzo delikatna, to też gałązki, no wiecie, nie chcę przesadzać, gałązki mają swój kolor, czy tam ta budka, ale no też nie mam jakiegoś dużego zaplecza tych farb. I pomyślałam sobie, że mam ten brązowy jeden, on jest taki dosyć ciemnawy i może się bardzo mocno odróżniać mi tutaj od całej reszty, więc no chodź łobuzie. Więc to, co mogę zrobić, to mogę go na przykład sobie pomieszać z jakimś innym kolorem. I może to być albo ten, właśnie jeszcze mam Ivory i Bianco. No to takie bazowe kolory sobie tutaj zgarnęłam. I nie wiem, czy go rozbielić, czy bardziej mu nadać takie, spróbujemy tym Ivory. Ale popłynęłam. Ale może dobrze, zobaczymy na boku, jak to się tam będzie nam układało. Czyli weźmiemy sobie troszeczkę tego kremu i troszeczkę tego brązu i zobaczymy, co może mi z tego wyniknąć. Taki bardziej taka trochę szarość albo taki zimny brąz. Może więcej brązu. Nie chcę tak od razu mieszać, wiecie. Spróbujemy na gałązeczce. No taki fajny, słuchajcie, ja też nie będę tego robiła tak mocno. Ja nie chcę zamalować tego tak totalnie całkiem, ale tak, wiecie, bardzo delikatnie tylko to pomaziać, żeby gdzieś tam te białe elementy troszeczkę mi też jeszcze zostały, ponieważ te wyciski z masy, one mają takie tekstury fajne, więc też może nie chciałabym ich tak całkiem zepsuć. A kolorek wyszedł taki całkiem ładny. To jest taka kawka z mleczkiem, ale taka nie w ciepłą stronę, ale taka bardziej właśnie, będę cała ubabrana, wybaczcie. Spójrzcie, no ja myślę, że do tej kolorystyki całkiem ładnie. Nie mam niestety, tak jak mówię, tej zieleni, ale myślę, że można sobie z tym fajnie poradzić. Powinnam to na jakimś plastiku sobie rozrabiać, bo wtedy by mi tak nie wchłaniało mocno. O, to jest papier, ale jak już zaczęłam tutaj, to skończę tutaj. Ładnie, ładnie, no. Można, wiecie, jak ja będę już miała te wszystkie piękne kolorki, tak jak mówię, już sobie tam mam w koszyczku w zielonych kotach i będę kombinowała, który odcień, to może po prostu będę miała, wiecie, więcej możliwości potem, nie? Takich gałązek sobie robienia. Czekajcie, ja bym bardzo chciała zobaczyć, jak ten brąz faktycznie wygląda na... Aha, czyli ty jesteś takim brązem. Takim bardziej ciepłym. Choć wiem, że listeczki powinny być zielone, ale ja chciałam to... Znaczy chciałam, no nie mam jakby... Zastanawiałam się, czy mogłabym na przykład tusz, wiecie, Distress sobie rozmaziać i pomieszać na przykład zmieszać biały, żeby zrobić takie gałązeczki. To też mnie ciekawi. Ale nie mam, słuchajcie, kolorów, więc będę radzić sobie z tym, co mam. I to też może być fajne. Ok. A budka taka brązowa, ale taka mocno rozsmarowana, taka, że wiecie, jeszcze ten pędzelek trochę jest taki brudaskowaty z tego kremowego. Ja będę sobie to tak jechać w ten sposób, żeby tylko zrobić ją tak, no, tak jak mówiłam, pochechłać, żeby był kolorek, ale niekoniecznie taki. A tam w środku możemy trochę ciemniej. O, widzicie, on mi się nawet tu odrywa. No takie to było niefortunne dzisiaj. Byłam pewna, że jak zostawię to sobie na noc w foremce, to ładnie, nie dość, że sobie to fajnie, bezproblemowo wyschnie, wyjmę rano, nie będę miała problemu z wyjęciem,
A tu taka niespodzianka, słuchajcie. Więc tak jak mówię, no podejrzewam, że po prostu ta wilgotność się tam trzymała. Ok, ale będę bogdaskiem, dlatego nie lubię takich rzeczy. No ale słuchajcie, czego się nie robi do pracy, jak się ma chęć coś spróbować, nie? Dobra, trochę sobie tutaj to odteguję i spróbuję tak tym jasnym poszmerać. Choć on chyba powinien być, może go wiecie co, najpierw podsuszymy trochę. Niech wyschnie ta warstwa taka brązowa, bo inaczej mi się to będzie, wiecie, mieszało i zrobi się taki jasny. O. Nie, zdecydowanie, słuchajcie, muszę mieć więcej kolorków. To się nie da ukryć. Ale coś tam można, słuchajcie, zbudować, nie? Ciekawego. Ja myślę sobie, że tu, skoro to tak zrobiłam takim jaśniejszym, to tutaj jednak ten daszek zostawię taki brązowiutki. Ja też przede wszystkim, słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że ja się tego uczę, żebyście, Boże broń, tutaj jakoś się nie kierowali tym, że ja tu robię jakiś kurs na to, choć jest to kartka, ale akurat kolorowania, wiecie, pracy z tymi foremkami, z tymi masami, z tym kolorowaniem tego, to taka moja jest świeża, że tak powiem, przygoda, więc ja też wszystko powolutku dopiero rozkminiam. Ale muszę przyznać, że zacna zabawa, mimo że trochę się człowiek brudzi, wiadomo. I teraz sobie tu trochę posuszymy. Ona też, widzicie, jaśnieje przy tym. Ja też chciałam zrobić... Oj, coś mi poleciało. Chciałam zrobić tylko taki naprawdę taki, nie wiem jak to powiedzieć, nie żeby tak konkretnie kolorować, żeby to były takie pokolorowane elementy, ale żeby mniej więcej tak imitowały coś takiego, wiecie, może trochę jaśniej. Tu jest fajnie, że można ewentualnie wszystko tam gdzieś zakolorować jeszcze raz i poprawić sobie. I teraz tak, gałązeczki wydaje mi się, że są ok. Tu może bym trochę tak przez ten środek parę takich ciemniejszych elementów. Chcę to też trochę dopasować do klimatu, bo sama nasza praca będzie taka, no widzicie, jak Rosalia ma te elementy takie. O, tu sobie tylko parę takich zrobimy sznytków. O, gdzie ta gałązka jest gdzieś tu, żeby to też trochę takie... Że myślę, że dużo nauki przede mną, ale słuchajcie, to jest wspaniała zabawa. Taka, wiecie, bardzo... Myślę, że... O, tutaj trochę tak bardziej. Dobra. I teraz jedną rzecz sobie sięgnę. Ok, to ten taki ładny powder blush, bo on może mi się tu ładnie kolorystycznie dopasować. Właśnie sobie zdałam sprawę, że przecież ja mam takie dwie te paletki do mieszania farb, wiecie. O. Tak to ze mną jest, jestem takim raptownikiem, wiecie, tu coś mi przyjdzie do głowy i po prostu siadam, robię, a potem w trakcie pracy mi się przypomina, że mam to czy tamto. O, fajnie się trochę przeczyścił, więc myślę, że da radę, że udźwignie mi ten róż. I no sobie tylko tak delikatnie te kwiatuszki. Chciałabym tak trochę je, wiecie, tu tak szmyrnąć, żeby one nie były takie beżowe. Zobaczymy, co tam się będzie działo potem, jak to będę robić. Słuchajcie. Nie, tam chyba był kwiatek, ale ja sobie go zostawię w takiej formie niezmienionej. Niech on sobie tam jest. Ja używam, słuchajcie, tego płynu z Colopa. On też w sklepie jest, jakbyście mieli chęć.
Ptaszka jakoś nie czuję potrzeby. Ja jakoś z tymi ptokami, to tak wiecie, z tymi dodatkami zwierzęcymi to mam problem ogólnie rzecz biorąc, więc dobra. Jeszcze sobie tutaj, słuchajcie, jak pojadę na zakupy, skończyły mi się ogólnie rzecz biorąc chusteczki nawilżające. Ja tak często mam do przecierania stolika na szybko, czy tam maty jakieś, już jakiś czas temu mi się skończyły i czuję ich brak. Zawsze też, jak już zrobię pracę i uznam, że to mam takie trochę za ciemne, bo tak patrzę teraz na ten moją jasny tamborek, ale wiecie, że zawsze mogę sobie wziąć na gąbeczkę gesso i tym gessem troszeczkę tam wszystko przypudrować, tak żeby było delikatniejsze, ale to będziemy patrzeć w trakcie pracy. Na razie to sobie odsuwamy. No nie zamierzam odpuszczać, słuchajcie, zamierzam jeszcze się bawić z tymi farbami i próbować coś robić z nimi, jak to tam działać. Ja sobie tylko zobaczę, czy jestem widoczna. Jestem widoczna. Zacznę zatem od gałązki. Myślę, że tej chyba najdłuższej, a ona teraz tak fajnie się tu przesuszyła. Trochę jakaś przedłamana. Nie wiem, czy nie było dobrze wypełnić tak całkiem tutaj tych elementów, ale tak nie jestem przekonana, bo chcę tu zrobić więcej różnych rzeczy, więc wiecie, jak to potem jest. Przede wszystkim będzie na spodzie koronka, więc tutaj tym razem ucieknę się do tektury, chyba ona ma 2,5 mm. Tak mi się coś wydaje, bo tak się dosyć ciężko tnie, ale jeszcze nie tak tragicznie, więc dekoracja pójdzie sobie przez środek. Zawsze ustawiam, żeby ta górna część w sumie koroneczka pójdzie albo nie wiem, zobaczymy, może nie pójdzie przez całość, więc na razie, jeżeli nie mam pewności, to sobie ją zostawię tu. Tu raczej wszystko będzie zasłonięte z tej strony, więc mogę śmiało taki większy kawałek dać. Ok, mam dwie koronki, jedna taka, a jedna taka i nie wiem teraz, czy ta, a może obie. Może najpierw ta. Najpierw sobie ją przytniemy. Żeby tu odciąć te farfocelki, takie te górne elementy. No wiecie, ja obiecałam, że to będzie też taki rok z wyzwaniami, więc myślę, że też dla mnie to są wyzwania. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że dziewczyny, które wiecie, jakby zajmują się tym cały czas, dla nich to jest dzień powszedni. No i z pewnością wytkną mnóstwo błędów tutaj, ale proszę o wyrozumiałość, dopiero się uczę razem z Wami. Może zrobimy taką serię Ucz się z Joanną. O rany. To by było. Ubaw popachy, słuchajcie. Dobra. Ja jej nie będę dawała tak całkiem do końcówki, bo może coś tu jeszcze wymyślimy takiego, że one się tak będą, wiecie, wykańczać, jak to brzmi, tak nierównomiernie. Że coś tu sobie jeszcze wyrwę, jakiś kawałek dłuższy, może czegoś, nie wiem, zobaczymy. Ale tu koniec jest. Tu jest koniec, więc ona tu sobie może iść. Może bym mogła kalki trochę, jak mam kaleczkę. Zaraz zobaczymy, słuchajcie. Zaraz zobaczymy. Tu mamy tej kalki kawałek, tak. Może lepiej tak, bo mi się nie będzie wyginało. I wtedy to mogłoby być ten drugi. Tak wiecie, tak. Nie, jednak ładniej mi się to podoba z tej strony. Dobra, tak sobie to tu spróbujemy wysunąć. I tak tutaj ten drugi. Taki, wiecie, a tam jakieś gałązki potem będą wyłazić z tego, nie? No to by mogło być zacne. Ja sobie tu tak odważnie tym klejem pozwalam, bo wiem, że to będzie zaklejone elementami, więc wiecie, tutaj się... Jak na przykład byśmy się zdecydowali potem na chlapania, to ładnie na tym... Ale mi się ręka zatrzepotała, widzieliście? To ładnie myślę, że na tym wykończeniu się to będzie prezentowało. I tutaj trochę w tę stronę. Może słuchajcie, tak niżej jeszcze.
albo ta kalka wyżej po prostu, znaczy się koronka, o, tak żeby kaleczka była widoczna. Dobra, niekoniecznie tak. Zobaczymy, co z tego będzie. Wiecie, jak to jest, nie? Gdzieś tam w głowie coś tam świta, ale powiem wam szczerze, ja się tak zastanawiam, czy by tu nie było to lepsze białe, ale teraz już tego raczej nie zmienię, ale mogę to potem poprawić gesso. To się okaże. Tak. Tak. A ten w drugą stronę. Chociaż z drugiej strony, słuchajcie, gdzieżem dała ten... Ach, a ja słyszałam, że coś upadło. Już teraz wiem co. Mój klej na gorąco. Z drugiej strony trochę takiego powiewu. Ja sobie wezmę tutaj te białe gesso i zrobię porządek z tym ewentualnie. Ty się już tutaj fajnie przykleiłaś do tego kleju, więc już nie będę jej tam ruszać, bo jak to poruszam, to sobie to popsuje wszystko. Troszkę ta budka mi się chyba nie podoba, słuchajcie. Trochę, no może tylko mi się tak wydaje. Zaraz zobaczymy. Nie no, to będzie totalne doświadczenie pełne zlotów i upadków. Na razie czuję, że więcej będzie upadków, no ale może się mylę. Tak. Miałam dawać, wiecie, na tekturce, bo niestety, ale jak mamy materiał, to lepiej zawsze jest kleić na kleju na gorąco. No. Może się zaraz okazać tak, że ja to tu tymi listeczkami tak pozakrywam, że to będzie takie niewidoczne za bardzo. I może dzięki temu... Nie, no ja nie wierzę, że mi wszystko spadło. Słuchajcie, i może dzięki temu po prostu to będzie trochę bardziej takie przytłumione. Ale właśnie znowu się martwię, że będzie widoczna za bardzo ta budka. Ale budkę zawsze można poprawić i zrobić sobie, wiecie, nową, więc to akurat taką białą. A ja chyba gdzieś miałam zrobione, ale nie wiem, czy akurat budeczka tam jest. Bo widzicie, jak ja tutaj te listki sobie powtykam, to gdzieś te gałązki nie będą już takie intensywne. Tu miałam elementy. Co za szczęście. Jest budka. Zobaczymy, słuchajcie. Jestem ciekawa, co wy też powiecie na to, czy może zbyt brązowa ta jest. I to mnie tak... To mi przeszkadza, bo wydaje mi się, że jakby była właśnie taka jaśniutka, a może tylko tak delikatnie tym brązem gdzieś smyrnięta. Ale ja to mam wrażenie, że ja nie mam takiego wyczucia. Wiecie, o co chodzi? Żeby to tak tu tylko na tym drewienku tak delikatnie sobie... O, może teraz mi się uda, że ja nadam... A, bo tu ja tu mam ten blush teraz. Dlatego to takie... Widzicie, tylko te takie elementy tu drewniane. Mam jeszcze jedną, ale jak mi się nie będzie podobać. A tu akurat to, że to już mam zrobione, słuchajcie, to też wszystko da się jakby potem tym primerem no, żeby nie zmarnować to, czy primerem, czy właśnie gesso. Tu mam troszkę teraz tego brązu pomieszanego z tym blushem. I wydaje mi się, że to jest takie trochę przyjemniejsze. I może o to mi chodziło. Bo teraz jak tą budkę przykładam, to mi się wydaje, że ona jest taka za ciemna tu.
trochę bardziej. Ta jest taka bardziej wysuszona, no bo to już mam długo to w pudełku, więc widać od razu. No mam wrażenie, że to chyba lepiej. Dajcie znać. Ta wygląda tak naturalistycznie teraz, jak się to wysuszyło. Ale ja chyba to taka jestem trochę, wiecie, nie? Niepoprawny romantyk. Wszystko takie pastelowe, jasne. I tak potem to wygląda, że jak chcę trochę poszaleć, to mi wszystko nie odpowiada. Bo ja to wszystko mam takie potem za ciemne. No ale jakoś tam sobie poradzimy. Słuchajcie, damy radę. Jestem bardzo ciekawa, co powiecie na to. Ja sobie tutaj przyklejam takie okieneczko i ta budka na tym okienku się pojawi. Myślę, że to tak fajnie tutaj się... No nie wiem, słuchajcie, no... Takie poczucie mam, że jednak ta kolorystyka jest tu taka bardziej pastelowa i ta budka... Chyba nie będę ją przyklejać, będę czekać, co wy na to powiecie. Może troszeczkę sobie pojedziemy tutaj szaleństwem. Choć ja nie będę raczej na złoto tutaj nic robiła potem. Ale spróbujemy gdzieś sobie szmyrnąć na boku. I te kwiatuszki. Ja mówię wam, ja jak to zrobię teraz, tutaj powklejam sobie te listki takie, o, ależ się to zrobiło ciepłe, fajne. To zgubię ten ciemny element. Ale bardzo chciałam wykorzystać, słuchajcie, te elementy właśnie, te wyciski, bo chcę się ich bardzo nauczyć, żeby to takim było ładnym uzupełnieniem pracy. Więc mam nadzieję, że to mi się uda. No i tak tu będziemy próbowali to sobie wsuwać od spodu, trochę pod liśćmi, trochę nad. I jak będę widziała, że jest ok, to wtedy sobie tam podkleję, nakleję. Ja jeszcze sobie też podkleiłam pod ten, pod tą kalkę, żeby to się wsunęło do środka. O. No więc gdzieś to tu wszystko trzeba. Słuchajcie, ja myślę. O, klej trzyma. Najwyżej to pójdzie na jeszcze jedno. Dlatego już nie oderwiemy. Dobra, bo to musi chwilkę się, wiecie, mogłam klejem na gorąco. To wyschnie, oczywiście, że to wyschnie, ale potrzeba, tak jak mówiłam, na to troszeczkę więcej czasu. On tak szybciutko mi po prostu nie wysycha na tych elementach, ale jak już wyschnie, no to będzie gitarka. O, tutaj. Tylko trochę trzeba je sobie powyginać do góry. I znowu tu sobie tak między listeczki, może tak trochę w górę. Tak, że te wyciski są ładnie widoczne, tak jakby od spodu, a na wierzchu mamy te elementy. To wszystko. Ja sobie tam potem odwrócę to i naleję kleju do środka. Myślę, że to tak będzie fajnie wyglądało. Widzicie, ja myślę, że to jest czas, żebym sobie tylko przyłożyła kwiatuszki, które w sumie nie spadły na podłogę. Jeszcze miałam taki żółty, ale ten żółty chyba nie do końca mi tu będzie pasował. 3T, ale słuchajcie, o właśnie, miałam jeszcze takie pomarańczowe, tak mi się wydawało. Teraz sobie to wyjmiemy. Jeden taki większy, jeden taki mniejszy. Będziemy kombinować. Dajcie koniecznie znać, która budka. Bo ja teraz to już naprawdę mam takie bardzo mieszane uczucia. Bo nawet mimo, no to jest taka ciemna, nie wiem. Nie wiem.
Tak. I tu zrobimy jeszcze pięknie kwiatuchy w tą stronę. Dobra. Dawno, słuchajcie, tak nie kombinowałam chyba. Dawno tak nie kombinowałam. Ale muszę przyznać, że to jest mega odprężające. Takie, wiecie, siadacie i sobie po prostu... ogólnie rzecz biorąc, ja to traktuję jako taki doświadczalny bardzo, w sensie tych, wiecie, bo tu mamy te, no, jak to się mówi, może inaczej. Ja sobie to tak trochę przykleję, żeby mi się to nie ruszało i zawsze będę mogła ją oderwać potem, bo jestem bardzo ciekawa, co wy sądzicie, bo jakoś nie potrafię tej budki tutaj do końca, jakby nie jestem przekonana, ale może to tylko jakiś jest mój, widzi mi się. W każdym bądź razie zawsze będę mogła ją tam, tak wiecie, wyjąć, wyrwać sobie i coś innego przykleić, albo wiecie, inny kolor tego domku. O. No i teraz możemy jechać już tutaj z dekoracjami. Może zróbmy tak, ta ciemniejsza, albo ta ciemna gdzieś tu od spodu, a tu jaśniejsza. Tu koniecznie musi iść. O jasne, jeszcze mi się pałeczka skończyła. Wiecie, ale pałeczki mam akurat pod ręką, więc tylko sobie sięgnę. Tu koniecznie musi iść podbicie, bo widzicie, że on mi za każdym razem się podnosi. Więc proszę bardzo, już jesteś wyżej. I już Cię tutaj podklejamy. No i Ciebie też. Jak to klej na gorąco, to klej na gorąco. Nie da się ukryć. Łapie od razu, nie trzeba, wiecie, czekać. I listeczki. Jedna rzecz, jaka by mi się tu przydała, ale to ja mogę to spróbować rozciąć. Potrzebowałabym na przykład takie malutkie te różyczki, ale może mogłabym sobie poradzić w ten sposób. Tam chyba były takie między elementami, ale w sumie to przecież mogę sobie to też rozciąć i będzie gitarka. No bo tutaj taki jest brak, nie? Z tej strony, jak patrzymy, że i tu się to tak ładnie teraz jakby uzupełnia i to samo w tym miejscu. Gdzieś bym jakiegoś małego kwiatuszka, ale teraz tutaj sobie najpierw przyłożymy, a potem będę myśleć, czy to pasuje, czy nie. Bo tu może musiałoby to być tak jakoś w ten sposób, albo tu, nie wiem, właśnie takie wykończenie tej. Muszę to przemyśleć. Okej. Ja zawsze mam problem z układaniem kwiatów. Nie wiem, jak to jest u Was, ale zawsze jakiś czuję niedosyt. A tu mogłabym tak, a tu mogłabym jeszcze tak. Na pewno ten tu. Jestem bardzo ciekawa, słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, czy lubicie takie nowe doświadczenia, czy raczej jesteście... Znaczy ja powiem tak, ja byłam bardzo długo zamknięta, no i do dzisiaj taki jeszcze mam opór przed nowymi rzeczami, bo kiedyś
wydawało mi się, że przecież powinnam tutaj robić tutoriale i wszyscy się tutaj inspirują i tak dalej, ale z drugiej strony, słuchajcie, fajnie też mieć z kim doświadczać, bo myślę, że tu jest wiele osób, które z pewnością już w tym świecie właśnie takim bardziej są obeznane i mają większe doświadczenie i też chętnie posłucham Waszych rad. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o kwestię kolorowania tych tekturek, tych wycisków, no to myślę, że trzeba samemu dotrzeć do tego, poczuć ten, jak to się mówi, vibe i gdzieś tam znaleźć ten punkt. No wiecie, co mam na myśli. To sobie musimy obciąć listeczek, bo on mi trochę przeszkadza. Ja bym tu chciała kwiatuszka wypchnąć. O, widzicie. Trzeba po prostu to poczuć, tę moc robienia tego, że to nie jest tak, że ja siądę i no, ćwiczenia i kombinowanie i myślę, że z czasem gdzieś tam się polubię z tym. Tym bardziej, że tutaj wiecie, to jest też to, że jak coś mi nie wyjdzie, zamaluję to na biało i jestem w stanie gdzieś tam sobie to poprawić jeszcze, nie? Zrobić coś dalej, coś innego, więc nie jestem taka na całkiem straconej pozycji. Ja też jestem taka, że bardzo się, może nie tyle zniechęcam, co denerwuję tym, że coś mi nie wychodzi, bo wydaje mi się, że wszystko jak siądę i zrobię, jak tam gdzieś umie kartkę, to powinnam z wszystkim sobie poradzić, no ale tak nie jest. Oj, niedobry. Tak wcale nie jest, słuchajcie. I wszystkiego trzeba się nauczyć, wszystkiego, czego nowego dotykamy. Oczywiście, że są osoby takie utalentowane, że siadają i od razu im wszystko wychodzi. Ja do takich nie należę. Ja muszę, słuchajcie, swoje wydziubać i nadziubać się i gdzieś tam popróbować i porobić. Więc myślę, że jeszcze niejednokrotnie się tutaj pobawimy. Ale też tak jak mówię, chętnie. No widzicie, ja już praktycznie pozasłaniałam wszystkie te gałązki. Taka prawda. To ja jeszcze może wezmę, bo na szczęście mam jeszcze jedną tą budkę. Więc mi się tak przypomniało o tym. I przyłożę i zobaczymy, czy tutaj po prostu nie będzie ładnie. Ale ta biała taka wygląda, jakby była tu z innej parafii, nie? Trochę. Jak coś na tym jest. Powiem Wam, że no nie wiem sama. Dajcie znać, powiedzcie szczerze, jak Wy to widzicie. I teraz tak, ja tu będę teraz kombinować jeszcze bardziej, bo poszukuję moich, widziałam, słuchajcie, szukałam tej packi, a ona tu leży, no nie wierzę. Mniejsza z tym. Poszukuję takich moich mikrokulek, ale nie mikrokulek, o, tych już widzę, Bosiu kochany, całe paznokcie sobie klejem na gorąco stopiłam chyba. Moja pani kosmetyczka chyba zagryzie, jak to zobaczy. Ale ja mam chyba jeszcze, znaczy mam, ale pytanie, czy ja je teraz tutaj, słuchajcie, znajdę, jak ich będę potrzebować. Znalazłam przy okazji, widzę, że jest mocno ściemniony obraz, ale już nie chcę w nim kombinować, bo boję się, że jak zacznę z nim kombinować, to potem będzie dopiero katastrofa i nic już mi się nie uda z tym zrobić, bo zacznę, wiecie, w połowie rozjaśniać. My Mary, akrylowe żel medium. I pojedziemy sobie z tymi... Wiesz, ja dam ten pędzelek. A może spróbuję tym pędzelkiem, słuchajcie, i tak go... To nie jest chyba ten... I tak go będę zaraz niosła do mycia, więc... Tak pomyślałam sobie, że mogłabym gdzieś je tu przemycić trochę. Tu. Oj, jeszcze nie, najpierw tu. Troszeczkę tu gdzieś. Troszeczkę gdzieś tam. No i zdecydowanie tu. I najpierw spróbujemy od tych dużych. Wiecie, jak mam tak grubiej nałożone, to najpierw sobie te większe elementy gdzieś tam umieszczam, żeby się złapały na ten, wiadomo, na ten bardziej skondensowany jak to się mówi, nakład tego żel medium. Ja już to tak wytytrałam w tym, to już się to potem łapie, ale na początku bywa ciężko. To i tak jeszcze potem troszeczkę ich odpadnie,
ale gdzieś tutaj tak, słuchajcie, one są. A teraz jedziemy z tym całkiem drobniutkimi. To jest taki trochę piaseczek, ale on jak wysycha, to on potem tak ładnie wygląda. Taki daje tutaj. Najlepiej to tak bym sobie tu się skusiła, żeby sobie to posypać i mi się to złapie na to, ale sobie narobię ambarasu. Tu ja wiem, o tym wiem. Możecie się pośmiać. Ja to jestem taka skrajna. O, ja nie miałam przyklejonych tych elementów. Ja to jestem takie skrajnie działająca. Albo przekombinowuję w znaczeniu, że utrudniam sobie życie. Czyli wiecie, zaczynam tak kombinować, że tylko utrudniam. Albo chcę iść tak bardzo na łatwiznę, że też sobie utrudniam. Aż się normalnie kawki łyknę. I sama kompozycja, słuchajcie, dla mnie już jest w porządku. Ja bym była zadowolona z niej, tylko dalej ta budka mi nie pasuje. Widzicie, ja mam takie coś, co, nie wiem, ja już teraz w tym momencie dałabym tam coś innego. Tu sobie włożymy listeczka. Może ja sięgnę po te elementy do wycinania, może po prostu ta budka tutaj jest. Może tutaj domki zrobimy, słuchajcie, takie domeczki. Kurczę, ale ja nie mam tu tyle wycisków, ale to by był pomysł, o rany. I takie, wiecie, tylko one by musiały być krótsze. Kurczaczek, i co teraz? Wiecie, i to by była myśl, ja tych domeczków trochę mam, ale to by musiałoby iść tak więcej, żeby tu był taki jeden większy, potem takie coraz mniejsze, albo nawet ten tu. A tutaj takie potem, nie wiem, tak go ciachnąć tu. I jeszcze na 3D. I to jest myśl, słuchajcie, i ja to zrobię, ale ja tych domków nie mam tyle wyciśniętych. I ten, i na tekturce, wiecie, tak trochę wyżej i coraz wyżej. No i tak czasem jest, no. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że ja tego teraz w tym momencie nie skończę, bo chyba te domki mi się tu będą bardziej podobały. I będę musiała ich wycisnąć. Albo ich wycisnę, spróbuję podsuszyć, żeby szybciutko do Was wrócić. I one może takie bielutkie zostaną, albo ewentualnie troszeczkę takie pozłocone. Znaczy nie pozłociłam ich teraz, akurat miałam trochę ten pędzelek, ale tak to ładnie wygląda. Takie przymulone trochę tylko te elementy. Zobaczcie, te okiennice, takie postraszone, jak ja to... Tak, to jest pomysł. Dobra, ja sobie tutaj już bym nie mogła. Wiecie, muszę mieć dachy. Czekajcie. Więc tak, tutaj to są jeszcze te groźki. No, gdzieś ich tu mogę. A Ciebie już tutaj zamocuję. Ja już nie zmienię zdania, bo to jest to, co... Chyba to, o co mi od początku chodziło. Zobaczcie tylko na to. To jest tutaj, tak. Ja teraz się muszę wycofać na chwilkę i poodbijać tych domków trochę z masy. I wrócę do Was. I ja mam nadzieję, że to pójdzie tak, jakbym chciała. Czyli, żeby będą się fajnie mi, wiecie, wyciągały, będą fajnie. Spróbuję je podsuszyć szybciutko na nagrzewnicy, żeby wyschły szybko, żebym jeszcze mogła tu wrócić i z Wami dokończyć. Chociaż ja nie wiem, ja bym tu tak... Ten wyżej, ten musiałby być na podbiciu. To jest cienkie, to jest grube. Nie wiem, czy na jednym, czy na dwóch. Może ja bym zrobiła go tak. Ten na jednym, następny albo na dwóch, a następny... A nie, bo one tu już by nie weszły. Ten znowu jakoś tak wyżej i potem jakiś mniejszy jeszcze tak całkiem w tle. Tak. Słuchaj, tutaj chyba zakończyłabym historię. Dobra, ja już te domki zabiorę, żeby mnie po oczach nie denerwowały, że jeszcze coś tam by poprawiać. Spróbuję jeszcze sobie wsunąć tu listeczek. I moi drodzy, ja
uprzątnę biurko, spróbuję wycisnąć te domeczki. Nie wiem, czy ja to zrobię dobrze, że to przykleję, bo jak zmienię zdanie... A nie, już nie będę zmieniać. Ale w sensie zmienię zdanie co do tego, czy tu wyższy, czy niższy. I tu jeszcze sobie podniesiemy tą koronkę i pod koroneczkę to włożymy. Tak, o to chodziło. Dobra, postanowiony. Ja zabieram się do posprzątania biurka, słuchajcie. Nie, to już tu zostanie. Do posprzątania biureczka i szybciutko do wyciśnięcia tych jeszcze sobie domków. Postaram się szybko je wysuszyć nagrzewnicą. Nie, no ja dzisiaj już warsztatu nie nagram, miałam jeszcze warsztat nagrywać, ale coś widzę, że to będzie ciężkie. Ale tutaj dokończymy sobie oczywiście inspirację. Ja już zabieram te wszystkie moje płyny, zakręcam kuleczki. Jakby ktoś pytał, to są takie, wiecie, z Powertexu. Te jedne mam, a drugie mam z Pent Artu. Jedne są takie large, czyli takie duże, a jedna taki powderek, czyli takie drobniutkie. Klej zakręcam, słuchajcie. Robię porządeczek i pędzę te wyciski sobie zrobić i postaram się jeszcze do Was wrócić. Mam nadzieję, że nic mi tu na przeszkodzie nie stanie, że na przykład nie będzie to schło, że będzie to takie dosyć upiorne. Więc wtedy pokażę w całości albo wrócę i pogadam trochę jeszcze z Wami. W każdym bądź razie teraz muszę się rozłączyć na chwilkę i przygotować domki jeszcze. Ja Wam pokażę, jaką mam formę do tego i zaraz wracam. Słuchajcie, a formę na domki mam też ze Stamperia, to jest sobie, czekajcie, tak, i ona jest taka, o, ta, więc lecę robić. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, tak na szybko, tu mi się tak nie do końca to, ale ja nad tym myślę, że to już spokojnie będę, muszę nie pracować, bo już to przykleję, natomiast one muszą też ściemnieć troszkę, bo mimo, że one są pokryte, widzicie, jest ta różnica takiej bieli. Ja tylko część tych domków, widzicie, one są jeszcze mięciutkie, no bo to takie, już starałam się to takie cienkie robić, ale one jeszcze są takie jaśniutkie, no bo to, mimo że jest to, jak to się mówi, pokryte tym primerem, o tak, to będzie dobre, mimo że jest to pokryte tym primerem, to tak czy siak, o jeszcze tu mam, to tak czy siak one, kurczaczek, słów mi brakuje, one jeszcze na początku, jak są świeżo pokryte, to są takie jaśniejsze, a potem już sobie ściemnieją na spokojnie, więc... A nie, czekajcie, bo to jest ten cieniutki. Ja tu potrzebuję... On mi upadło, jak robiłam właśnie, to sobie przypomniałam. W każdym bądź razie na szybko. I ten jeden mi się, tak mówię, tak troszkę gorzej odbił, ale ja myślę, że jak on tam jest w tle, że nie będzie to takie bardzo widoczne, natomiast widzicie, że sam efekt naprawdę wygląda super. Ja jestem zachwycona tym, że w ogóle wyjęłam te domki. Ale tak czasem człowiek, wiecie, próbuje, coś tam nie wychodzi, a okazuje się, że to po prostu nie ten materiał. Dobra, to ja tutaj cały czas pokrywam tym żel medium. Sam ten domeczek jest już pokryty primerem. On jest jeszcze dosyć mokrawy, więc on tam jeszcze swoje musi się z niego odsączyć. Będę też ostrożnie ewentualnie nakładała na to jakieś elementy. Widzicie, ten już jest twardy jak skała, no a ten niestety musi swoje jeszcze odczekać. Ale jak to potem wszystko tutaj się fajnie odstoi, że tak to nazwę, to nie wiem, tu jeszcze jeden, nie? Bo to muszę jeden na drugi. Ten chcę, żeby był wyżej, więc jedziemy. No tamte domeczki, to wiecie, jak kupiłam sobie te foremki, to tak sobie na spokojnie tam dziabałam, nie? Robiłam z nimi, natomiast te już tutaj troszkę czasu minęło, więc
One ładne są wysuszone, a ten musi... Dobra, tu jeszcze sobie tak podetniemy. Ok. Tu sobie mogę docisnąć, bo wiem, że ten jest suchy. Taką grubszą warstwą lepiej łapać. Tu go podtrzymamy w taki sposób. O, czekajcie, to może nie do końca był dobry pomysł, ale ja będę dzisiaj ubrudzona, żeby on był tak mocno wysunięty. Ale zaraz to naprawimy. A teraz tak sobie myślę, że może lepiej go jest nasunąć na ten poprzedni domek. O, tak jak to przedtem sobie robiłam. Bardziej, a ale ten jest taki, cieniej go robiłam przede wszystkim, więc on też tak troszkę inaczej siedzi. Dobra, nie biorę już tamtych, bo są brudne, takie mocno oklejone, będę już zaraz taka ubabrana od tego żel medium, że się nie domyję. Okay. Zaraz zobaczymy, co tu się uda. Najwyżej będę to wyjmowała. Ale ten by szedł pod. I dobra, to się tu zmieści. Dobrze, to tak już bym to tutaj zakończyła. Że ten się schowa pod... No one teraz muszą, słuchajcie, te świeżo zrobione wysuszyć się przede wszystkim dobrze. No i też nabrać tego tej takiej żółci. Trochę, wiecie, żółci, no takiej, mimo że to jest tym primerkiem, to jednak takie to się zrobiło, widzicie? Taki, no, czekajcie sobie tutaj, smyrny. Ok. Ależ się, słuchajcie, wkręciłam. I teraz tylko tak naprawdę delikatniutko, bo nie wiem, jak to zareaguje, ale nie za dobrze widzę. Przecież nie o to chodzi, ale te mi tu bardziej łapią tuż teraz, póki one są jeszcze takie, widzicie? Że ja bym sobie to zostawiła. Ja wiem, że mnie to tak, wiecie, gna, żeby one tak, już teraz żeście ich widzieli, takie bardzo podobne do siebie, ale jak jeszcze jest to takie wilgotne, to tak inaczej się nakłada też tą farbę. Widzicie, tam mi tu trochę się zrobił, ale już myśmy go tu wyrównali. Tu trochę te okienka podkręcimy. Na tym suchutkim się robi zupełnie inaczej, więc a może ja bym tu teraz spróbowała ściągnąć tylko tym primerem. Bo tak wydaje mi się, że trochę za różowy ten dach, ale może ja już jestem taka przewrażliwiona, wiecie. Jestem bardzo ciekawa, co wy na to powiecie. No, widzieliście, że ten proces troszeczkę był taki długi, kombinowany, ale tak czasem bywa, bo no nie zawsze, zobaczycie, teraz ładnie primerkiem mogę sobie to, zobaczcie, jeżeli uważam, że za mocno sobie zrobiłam kolor, zostawię, już nie będę tutaj teraz, podsuszę i znowu sobie potem, jak mi to wyschnie porządnie, to tym brązem sobie tak leciutko posmeram po tym domku. Bo myślę, że tam na tym dachu troszkę za różowo mi się to zrobiło i nie podobało mi się to do końca. W każdym bądź razie tak to wygląda. Myślę sobie, że naprawdę fajnie wyszło. Mogłabym nawet jeszcze te domki trochę pobielić, więc jak mi tak bardzo zależało... A, już go zamknęłam gdzieś tutaj. Także tak by to wszystko się prezentowało. Myślę, że całkiem fajnie. Jak to się wysuszy i wszystko się tam, wiecie, nabierze tej mocy prawnej, to ja będę jeszcze sobie tutaj to gdzieś tam, jak to się mówi, doprawiała. Ale no, widzicie, są świeżo wyciśnięte te elementy, więc nie chcę też tu przesadzać, bo one za każdym moim dotknięciem zaczynają tam coś się z nimi dziać. No wiadomo, jak mamy świeżo zrobione, ale chlapania nie zaszkodzą. I tutaj... No akurat ten zaszkodził, ale tu sobie go ładnie zdejmiemy. Będzie jaśniejszy listeczek, nic mu nie będzie. A co ty mi tutaj
No, myślałam, że się na mnie obraził. Tym bardziej, że wiecie, robię to prosto z pojemniczka, który jest całkiem świeżo otwarty, nie jest jeszcze jakiś tam bardzo stary. To już troszkę tak wygląda na taką prawie że zimową krainę, ale słuchajcie, ja jestem teraz zadowolona z efektu, bo uważam, że ten domek mi tutaj w żaden sposób jakoś nie umiał się dopasować, tak mi się to wydaje. Troszkę może śnieg pada, a teraz wydaje mi się, że to tak fajnie ze sobą się połączyło. Czy tu jeszcze coś dodać? No nie wiem, słuchajcie, można by jakieś błyskotki? No można by błyskotki, można by takie półperełki, chociaż błyskotki się zastanawiam, bo to jest taki stonowany raczej obraz. Czekajcie, bo tu mamy ten mój niedawny nabytek, Nuvo Crystal Glaze. Troszkę go wymieszamy. I gdzie sobie nałożymy takie kropelki. Ja teraz poczekam, aż to wszystko porządnie się tu pozasycha i ten tył tego, pamiętacie, że tam muszę dorobić sobie to kółeczko, więc przyznam się Wam szczerze, można, zobaczcie, też na płateczki trochę wypuścić takich kryształków, że troszeczkę o tej tylnej części zapomniałam. Nie pomyślałam też, że aż tak mi tu się zrobi bardzo przestrzennie na tym przodzie, więc no muszę teraz się uzbroić w cierpliwość, aż wszystko tutaj dobrze i porządnie pozasycha i wtedy sobie tam dopiero wiecie, wytnę to kółeczko i uzupełnię. No niestety nieco się rozpędziłam tutaj z tym wszystkim, więc ale takie kropeleczki fajne, gdzie można. Dobra, kochani, tak ostatecznie wygląda praca. Myślę, że jeszcze wiele nauki przede mną, jeżeli chodzi o te kolorowanie tych tekturek, bo widzicie, jakbym chciałabym, a nie do końca mi to wychodzi, ale no, wiecie, taki jest proces nauki i tego nie przeskoczymy, że od razu też wszystkiego się nie da zrobić. Ja to jeszcze taką resztówką, może teraz mi się to uda, bo ja bym bardzo chciała, czy ja nie chcę, wiecie, znowu przedobrzyć i zaś będę to na biało robić. Nie, on sobie tu wyschnie, to ja sobie gdzieś tam te domki jeszcze tam posmeram, jak się to wysuszy. W każdym bądź razie tamborek przedstawia się następująco. Bałagan, choćbym ich zrobiła 5, ale muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolona z efektu, jaki uzyskałam na końcu i mam nadzieję, że się zainspirujecie i że ta przygoda, którą tutaj przeżyłam z Wami, słuchajcie, to też do myślenia, że no nie zawsze, o zobaczcie, to jest tak miękkie, że jeszcze mogłabym to zrobić i coś odcisnąć z tego, a to było już nagrzewane nagrzewnicą. Że też pokażę Wam, że no nie zawsze wszystko od początku wychodzi tak, jakbyśmy chcieli, a czasem tylko chwila wystarczy, żeby coś przyszło do głowy no i mam nadzieję, że ten efekt Wam się podoba, bo ja Wam powiem, że podoba mi się bardzo, że podoba mi się dużo bardziej niż ta opcja z tą budką. Choć budeczki kocham, wiecie o tym, że ja bardzo lubię te budki dla ptaków takie i zawsze gdzieś tam w pracach się przemycały tu i tam, ale jakoś tutaj on nie do końca. Słuchajcie, może coś z tego jeszcze tu będzie, bo to już było takie przesuszone. Zostawię sobie to w tej formie i no bo żal było zmarnować. Tak wygląda mój tamboreczek. Ja myślę, że jeszcze sobie tutaj coś potem tam gdzieś będę próbowała podkolorowywać, ale na razie póki co go zostawiam, aż to wszystko się dobrze wysuszy. Troszkę taki zimowy klimat, jakby mi się to kojarzy. Bardzo Wam dziękuję. Słuchajcie, ja cieszę się i jestem wdzięczna za to dzisiejsze tworzenie, bo pokazało mi, że błędy się zdarzają, no, o czym wiemy wszyscy oczywiście. Natomiast jeszcze sobie obkleimy ten tył. Na razie nie chcę tego tak... widzicie? To są jeszcze te mikrokuleczki. Nie chcę jeszcze tego tak odwracać teraz, bo muszą wyschnąć te glazy, które sobie nałożyłam, więc to musi się wysuszyć. A potem sobie tylko wytnę kółeczko i zakleję ten tył. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze wspólne tworzenie. Koniecznie dajcie znać, co Wy sądzicie o tym.
jak Wam się praca podoba, jak to u Was wygląda, czy się irytujecie, kiedy się uczycie nowych rzeczy, próbujecie nowych rzeczy, czy raczej jesteście cierpliwi, ale myślę, że ta cierpliwość też potem popłaca, mam nadzieję. Także ja Was ściskam bardzo mocno, życzę Wam cudownego tygodnia, bo dopiero wtorek. Słuchajcie, ja przez to nagrywanie dzień wcześniej, czy tam 2 dni wcześniej, to potem mam takie zachwiania czasowe. I co? Do zobaczenia. Do następnego razu, do następnej inspiracji. Rany boskie, ciekawe, długo ten film będzie trwał. Ściskam Was bardzo mocno. Do widzenia. Uważajcie na siebie. Pa, pa.